Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny intrygujący temat. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Jeżeli tak, to podzielcie się swoimi wiadomościami w komentarzu. Uzupełnijcie to, co dzisiaj powiem. A chciałem parę słów powiedzieć na temat takiego ciekawego znaleziska, które zostało ochrzczone mianem czaszki Gwiezdnego Dziecka. Czaszka Gwiezdnego Dziecka, albo inaczej Gwiezdne Dziecko, czyli Star Child School, to jest tak naprawdę jedno z najbardziej kontrowersyjnych znalezisk archeologicznych z XX wieku. Ona została odkryta w Meksyku w latach 30. XX wieku, no i przez dziesięciolecia była takim przedmiotem badań naukowych i spekulacji oraz teorii alternatywnych. Najciekawsze jest to, że ta czaszka ma dosyć nietypowy kształt, no i jej właściwości biologiczne stały się podstawą do dyskusji nad możliwością jej pozaziemskiego pochodzenia. No i dzisiaj chciałbym właśnie zastanowić się i przedstawić też takie informacje na temat tej czaszki, tego znaleziska. Co badania naukowe powiedziały na ten temat i jakie były popularne teorie na ten temat. Jak już wspomniałem, w latach 30. XX wieku amerykańska nastolatka podczas pobytu w Meksyku natrafiła na szczątki dwojga ludzi w takiej górskiej jaskini. No i obok standardowej czaszki, ludzkiej czaszki, znajdowała się też druga, bym powiedział, znacznie bardziej nietypowym wyglądzie. Ta czaszka przeleżała w niepełnej dokumentacji praktycznie aż do 90. lat XX wieku, kiedy to trafiła w ręce Lloyda Paya, takiego badacza alternatywnego i autora książek o tematyce ufologicznej. No i Pay zapoczątkował szeroko zakrojone badania tej czaszki. Jak ją ogólnie scharakteryzował? Po pierwsze, ona miała dosyć taki, bym powiedział, nietypowy kształt i strukturę, no bo czaszka ta jest znacznie mniejsza, znacznie lżejsza niż przeciętna ludzka czaszka. Jej oczodoły są dużo większe i płytsze, co też sugeruje troszeczkę inne proporcje twarzy. Obwód czaszki wynosi około 1600 cm3, co też przewyższa objętość mózgów współczesnych ludzi. A jeżeli chodzi o właściwości fizyczne tej czaszki, no to kość czaszki była cieńsza, no ale znacznie twardsza od kości ludzkiej. No i w strukturze czaszki wykryto nieznane dotąd włókna kolagenowe, co też sugerowało takie, bym powiedział, unikalne cechy biologiczne. Nad tą czaszką oczywiście przeprowadzono badania naukowe, przeprowadzono analizę DNA w 1999 roku i ponownie w latach 2000-2003. No, przeprowadzono analizy DNA mitochondrialnego DNA oraz jądrowego DNA. No i mitochondrialne DNA wskazuje, że czaszka należała do osobnika, którego matka była człowiekiem, natomiast badania jądrowe wykazały niejednoznacznie takie wyniki sugerujące, że mogło dojść do mutacji genetycznej albo do jakichś, bym powiedział, nieznanych dosyć procesów. Eksperci z zakresu antropologii twierdzą, że deformacje mogły wynikać z wodogłowia albo z jakiejś innej rzadkiej choroby genetycznej. W ogóle niektórzy badacze zwracają uwagę na brak cech typowych dla znanych osób deformacyjnych. Natomiast testy i w ogóle analiza izotopowa została też przeprowadzona i testy sugerują, że czaszka ma około 900 lat, co potwierdza w ogóle jej archeologiczne pochodzenie. Istnieje też taka hipoteza pozaziemska, bo zwolennicy teorii UFO twierdzą, że czaszka może należeć do hybrydy człowieka albo do jakiejś obcej istoty, więc nietypowe cechy biologiczne i te nieznane włókna kolagenowe są przedstawiane jako dowód na pozaziemskie
pochodzenie. Badacze sceptyczni, ponieważ zaistniała też taka, bym powiedział, interpretacja antropologiczna, więc badacze sceptyczni twierdzą, że ta czaszka to taki rezultat mutacji genetycznej albo jakiejś deformacji wywołanej warunkami środowiskowymi. Na przykład celowo modelowano czaszki. No, w niektórych kulturach, na przykład w Papui Nowej Gwinei, istnieje taki proces modelowania czaszki po śmierci i przechowywania jej, więc być może jakimiś metodami celowo modelowano tą czaszkę i praktykowano to tak jak jest to w przypadku Papui Nowej Gwinei, to i tutaj w Meksyku. No ale była też taka teoria paleoastronautyczna, której teoretycy sugerowali, że czaszka może być dowodem na jakieś dawne wizyty obcych na Ziemi i ich interakcje z ludźmi. W ogóle z tą czaszką jest związanych wiele takich ciekawostek, bo na przykład weźmy sobie na warsztat materiał genetyczny tej czaszki, to w DNA czaszki znaleziono nieznane sekwencje genetyczne, to też wzmocniło takie spekulacje o możliwości nieziemskiego pochodzenia. Natomiast przeprowadzano też takie swego rodzaju eksperymenty komputerowe i te rekonstrukcje komputerowe twarzy sugerują, że jej wygląd mógł być bardzo nietypowy i mógł przypominać opisy tych właśnie obcych z relacji UFO. Wokół czaszki pojawiło się też wiele kontrowersji medialnych, no bo ta historia czaszki była wielokrotnie omawiana w różnych programach telewizyjnych, w różnych dokumentach, co też przyczyniło się do jej popularności w kulturze masowej. Więc czaszka gwiezdnego dziecka pozostaje, bym powiedział, po dziś dzień takim dosyć tajemniczym artefaktem, który intryguje zarówno naukowców, jak i zwolenników różnych teorii alternatywnych. No chociaż badania naukowe dostarczyły wielu wyjaśnień, w tym ogólnie dowodów na ludzkie pochodzenie tej czaszki, no to pewne jej cechy wciąż pozostają niewyjaśnione. No i bez względu na ostateczne wyjaśnienie czaszka tego gwiezdnego dziecka stanowi, bym powiedział, taki fascynujący przykład zderzenia nauki z wyobraźnią. Tak jak powiedziałem na samym początku, jeżeli słyszeliście, jeżeli znacie ciekawostki na temat tej czaszki gwiezdnego dziecka, oczywiście wrzućcie to jak najbardziej w komentarze. Nie zapomnijcie zalajkować. Jak jesteście tu pierwszy raz, to oczywiście zasubskrybujcie kanał i weźcie jak najbardziej, udostępniajcie filmy znajomym, bo im nas więcej, tym jest oczywiście większa możliwość dyskusji. Pozdrawiam serdecznie i do następnego spotkania.